Dzień dobry, poniedziałek, godzina, nie wiem, przed 7, wpół do 7, o w sumie tak. Wyplątałem się z pajęczyn i myślę, że teraz będzie już tylko lepiej. Magdalena była rano w piekarni, wyszła, mówi, że świetnie, ciepło, ładnie. Ja wychodzę 5 minut później, a tu mrzawka. Ale na szczęście też jest jeszcze ciepło, więc no, będzie już tylko lepiej, tak. Dobra, to by było na tyle tego przydługiego wstępu. Zapraszam na dalszą część dzisiejszego daily vloga. Dzisiaj w ramach drugiego śniadania, tudzież preobiadu, bowl noodle. Byliśmy w Nysie w sklepiczku, znaleźliśmy takie chińskie zupki, jak tutaj widać. Ale to są takie nie w Radomiu wyprodukowane, tylko tu jest napisane producent Monkshin w Seulu w Korei, czyli takie importowane. Czyli możemy poczuć smak koreańskiego jedzenia studenckiego w domu w Polsce. Zalewane wodą z garnuszka, bo czajnik się zepsuł. Ło, kamera mi zaparowała. Czy kamera odparowała? Czy dalej jestem piękny? Czy jestem rozmazany? Chyba jestem piękny. Miałem kiedyś trasę biegową od furtki do furtki 5000 metrów. Autentycznie, gdy otwierałem furtkę, to miałem komunikat 5000 metrów w słuchawce. No i próbuję tę trasę odnaleźć i nie mogę. Biegam po okolicy i mam 5000, ale plus minus 500. Czyli albo za krótko, albo za długo. I dzisiaj próbuję po raz kolejny tę trasę odbudować. No. Zobaczymy. Trochę jestem dzisiaj zmęczony, ale jak tak biegnę, to mega fajna sprawa. Zupełnie inaczej pracuje i mózg, i ciało po 8 godzinach klepania kodu. Także do przodu, przed siebie. No i nie trafiłem znowu. 5:49, 40 minut 46 sekund, 8,1 km na godzinę. Co ciekawe, biegło mi się gorzej, ale czas, prędkość średnia lepsza niż ostatnio. Może coś zaczyna się dziać z formą. Rośnie. Dobra, czas prysznic, rozciąganie. I jeszcze może coś ciekawego wam pokażę. Zapraszam dalej. A następnym razem będę próbował bliżej 5 km znów trafić. Dobra, to jednym z elementów tworzenia gier jest tworzenie grafiki. I ja postanowiłem, że moja gra będzie top-down, czy jakoś tak. Z takiej perspektywy, takiej pół na pół, no tak jak Stardew Valley, powiedzmy. Więc, żeby coś takiego stworzyć, dobrze byłoby zapoznać się z programami graficznymi do tworzenia sprite'ów, czyli to de facto do tworzenia pixel artu. I mam tutaj program Pixelorama, testuję sobie. Całkiem fajny, ale nie znalazłem tutaj obrotów. Chciałem sobie robić obroty o jakieś tam dowolne wartości i nie miałem tego zrobić. Natomiast widzę, że da się tu rysować, da się robić animacje. Drugi program GIMP. On z kolei nie wspiera animacji, przynajmniej nie wiem, jak miałby wspierać animację, natomiast też można w nim tworzyć normalnie pixel art. Można sobie napisać kratkę, siatkę kratek. Można sobie brać jakieś obiekty, obracać je, przesuwać. Więc tutaj normalnie GIMP pozwala na tworzenie też wbrew pozorom pixel artu i to takiego sensownego. Jakieś interpolacje i inne cuda. I trzeci program używany dzieci tam strajkują w tle. Trzeci program używany chyba najczęściej przez grafików pixel artu, wspomniany Aseprite. I to jest bardzo ciekawy program, bo wygląda na to w ogóle nie ma takiego interfejsu typowo systemowego, tylko ma interfejs taki trochę jak gra, czyli ma takie jakby inny interfejs. Nie integruje się ani tam z interfejsem Windowsa, ani z interfejsem Maca, ani z interfejsem Linuxa, tylko ma swój własny, tak jakby się wewnątrz gry tworzyło grę.
Ten program kosztuje 19,99 USD, czyli $20, ale co jest najbardziej ciekawe w tym i niespodziewane trochę, ma też kod źródłowy na GitHubie. I normalnie można sobie ten program, kod źródłowy tego programu pobrać i skompilować. I to jest najciekawsze tutaj w tym, że ma taką hybrydową licencję. Gdzie to jest? No, nie znajdę tego. Gdzieś tutaj jest w każdym razie informacja o tym, że ma... Albo na stronie głównej pewnie. Jest. O, tutaj. O, jest. Skoro jest kod źródłowy, to mogę sobie zbudować i go sprzedawać, czy jak? Czy wy go sprzedajecie, czy co tam? No i właśnie chodzi o to, że kiedyś to był projekt open source całkowicie, później zmienili model na komercyjny, natomiast czy to ich dobre serce, czy to ograniczenia licencyjne spowodowały to, że kod źródłowy jest dostępny za darmo i jest otwarty, można sobie go pobrać i skompilować w całości i wykorzystywać efekty jakby pracy w tym programie już zbudowanym do tworzenia grafiki, do sprzedawania nawet jej. Natomiast nie można dystrybuować zbudowanej wersji. Czyli jak ja zbuduję paczkę instalacyjną, no to nie mogę jej jakby opublikować, tylko każdy musi sobie ręcznie budować. Więc zadanie na dzisiaj dla mnie to jest ściągnąć kod źródłowy i skompilować i zobaczyć, czy da się to skompilować. Także zaraz się okaże. Zapraszam. Dobra. Buduje się. Nie było powiedziane wszystko idealnie, ale najpierw był komunikat, żeby skasować, żeby ściągnąć z subrepozytoria, a później był komunikat, żeby pozbyć się plików konfiguracyjnych i wygenerować je na nowo, bo tam już były w repozytorium. No, takie detale. Jak ktoś budował kiedyś w C, no to raczej się tego może spodziewać. Jak ktoś nie budował, no to może być trochę zaskoczony. Natomiast zdaje się, że się buduje. Mam już 1100 obiektów na 1500, więc nawet może się sukcesem zakończy. Dobra, i jest i Aseprite. Tu mam jakieś palety kolorów, więc sobie mogę zmieniać, rysować już mogę. Biorę kolor. Rysuję. No okej, czyli da się. Myślę, że $20 w sumie, jak ktoś za to zapłaci, to spoko. Mi się udało zbudować, więc $20 zaoszczędziłem, ale graficy mogą być w sumie niekoniecznie zadowoleni z tego, że muszą budować coś. Także na dzisiaj to byłoby chyba tyle. Sobie tu porysujemy w Aseprite. Porównam może kiedyś z Gimpem, może kiedyś z Pixeloramą i może kiedyś pokażę, co on narysuje. Także na dzisiaj to było na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!